Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj Wam przedstawię 8 sposobów na zdrowie z jedną wspaniałą rośliną. Roślina lecznicza o bardzo szerokim spektrum działania, która w medycynie ludowej, w medycynie naturalnej słynie ze swojego zbawionego działania przede wszystkim na skórę i poleca się przy takich dolegliwościach jak egzema, łuszczyca, skłonność do często pojawiających się czyraków, przy wypryskach, trądziku, ale nie tylko przy problemach skórnych. Także jest pomocna przy zapaleniu węzłów chłonnych, reumatoidalnym zapaleniu stawów, przy zaparciach, przy chorobach nerek, takich jak zapalenie dróg moczowych lub kamica nerkowa. Roślina ta nazywa się uczep trójlistny albo trójlistkowy. Rośnie praktycznie na całym terenie Polski, szczególnie na takich terenach bardziej podmokłych i są znane różne odmiany uczepu i każda z nich będzie miała te właściwości terapeutyczne ze względu na to, że mają te rośliny bardzo bogaty skład, zawierają dużo składników biologicznie czynnych, aktywnych, pozytywnie wpływających na nasz organizm. Do nich należą flawonoidy, olejki eteryczne, garbniki, kwas askorbinowy, związki goryczkowe, kwasy organiczne, soli mineralne, śluz i wiele innych składników. Tak bogaty skład tłumaczy właśnie tak mocne działanie pozytywne na nasz organizm. I my możemy uczep stosować zarówno do wewnątrz, jak i zewnętrznie. I te 8 sposobów Wam teraz przedstawię. Pierwszy to jest zrobienie naparu, który sprawdzi się przy przeziębieniach, bo ma działania napotne i przeciwzapalne. Sprawdzi się też na wzmocnienie organizmu po chorobie, bo ma to mocne działania detoksykujące, także po przeziębieniu, po grypie lub po jakichś chorobach przewlekłych, kiedy trzeba było stosować dużo na przykład leków farmakologicznych albo jakieś antybiotyki, no to jak najbardziej wtedy możemy uczep zastosować, żeby wspomóc swój organizm. Natomiast sprawdzi się właśnie przy obrzękach, przy zaburzeniach pracy nerek, przy różnego rodzaju stanach zapalnych cewki moczowej, dróg moczowych, nawet pęcherza i nerek. W jaki sposób my taki napar możemy przyrządzić? Bierzemy 1 łyżkę ziela, zalewamy wrzątkiem, trzymamy 30 minut pod przykryciem, później przecedzamy i pijemy 3 razy dziennie. Na początku warto zacząć od 1/3 szklanki 3 razy dziennie, ale stopniowo zwiększać ilość do szklanki dziennie. Zwykle, kiedy stosujemy jakiekolwiek zioło po raz pierwszy, nigdy nie próbowaliśmy go, warto zacząć właśnie od mniejszych ilości, żeby sprawdzić, czy przypadkiem w naszym organizmie nie wystąpią jakieś niepożądane objawy. Ogólnie uczep jest dość wdzięczną rośliną, praktycznie nie ma skutków ubocznych, jedynie jak zwykle nie poleca się kobietom w ciąży ze względu na jego efekt taki detoksykujący, nie poleca się matkom karmiącym, no i oczywiście osobom, które mogą mieć nadwrażliwość na ten konkretny produkt, na przykład jakąś reakcję alergiczną. No stąd też zwykłe zalecenia, 1/3 na początek szklanki, żeby spróbować, jak organizm reaguje. Natomiast taki sam odwar my możemy przyrządzić do płukania jamy ustnej. Przy stanach zapalnych gardła, przy bólu gardła, jeżeli są takie problemy jak zapalenie migdałków lub anginy ropne, lub jeżeli na śluzówce jamy ustnej pojawiają się problemy, czy to grzybica, czy to afty, czy jakieś pęknięcia, czy stany zapalne dziącu, nam uczep bardzo tu się przyda. Możemy też zrobić odwar, by wspomóc nasz układ pokarmowy. Wtedy bierzemy 2 łyżki ziela na 1 szklankę wody zimnej, stawiamy na ogień, zagotowujemy na wolnym ogniu od 3 do 5 minut. Gotujemy, później odstawiamy na pół godziny do naciągnięcia, przecedzamy i pijemy po pół szklanki takiego odwaru 2 razy dziennie. Odwar się sprawdzi przy stanach zapalnych w układzie pokarmowym, przy zaparciach, jeżeli trzeba poruszyć te jelita, żeby zaczęły dobrze funkcjonować. Bardzo się sprawdzi do wspomagania regeneracji wątroby, do detoksykacji wątroby. I to, co jest bardzo ważne w tej roślinie, ona ma bardzo pozytywny wpływ na pęcherzyk żółciowy. Działa żółciotwórczo
i żółciopędni. A wiadomo, że zastój żółci ogólnie bardzo niekorzystnie wpływa na nasz organizm. Myślę, że Państwo już wiedzieliście, jeżeli nie, sięgnijcie po nagranie Niebezpieczny zastój żółci i wtedy zrozumiecie, że absolutnie każdy z nas, niezależnie od tego, czy coś nam dokucza, czy nie, powinien zadbać o to, żeby na co dzień bardzo dobrze funkcjonował nasz pęcherzyk, żeby żółć dobrze się produkowała i dobrze się wydalała z pęcherzyka do procesów trawiennych, żeby ona brała swój tam udział. I jeżeli chodzi o inne metody jeszcze, to bardzo dobrze wykorzystać taki odwar do wlewów. Wlewy doodbytnicze. Jeżeli ktoś ma hemoroidy, pęknięcie odbytu lub jakieś bardzo mocne, nieprzyjemne swędzenie w okolicy odbytu. Nie te, które są związane z pasożytami, to są zupełnie wtedy inne zioła się stosuje, ale właśnie przy zaburzeniu krążeniowym, kiedy mamy bardzo słabe naczynia krwionośne albo zastój w krążeniu żylnym, to też takie swędzenie w okolicy odbytu może się pojawiać. I wtedy można robić albo wlewy z takiego odwaru, albo po prostu nasiadówki. Odwar też się sprawdzi w problemach ginekologicznych, jeżeli chodzi o stany zapalne na śluzówce, w układzie rozrodczym kobiety. Wtedy można robić irygację. Odwar z ziela uczepu można też wykorzystać jako dodatek do kąpieli. Jeżeli występują problemy ze skórą, takie jak egzemy, łuszczyce, atopowe zapalenie lub problemy ze stawami i kręgosłupem. Tylko że do kąpieli najlepiej robić mieszanki ziołowe. Jeszcze dodatkowo dołączyć albo rumianek, albo nagietek, albo szalwię, albo żywokost i takie mieszanki do kąpieli zastosować, kiedy woda, temperatura wody w kąpieli powinna być 36, 37, maksymalnie 38 stopni. To jest taka przyjemna, ciepła i kąpiel zwykle trwa około 15 minut. Jeżeli ktoś ma problemy z dłońmi albo ze stopami, albo z drobnymi stawami i na przykład nie ma wanny, to oczywiście można robić takie moczenie rąk lub moczenie stóp, na przykład w misce, gdzie dodajemy taki odwar. Kolejny sposób na uczep to stosowanie tej rośliny w takiej formie oleistej. Albo macerat olejowy zrobić samodzielnie, chociaż jest dość uciążliwy w zrobieniu, a raczej dość uciążliwy w przechowywaniu, bo ta roślina dość szybko się utlenia. Dlatego najlepiej kupić po prostu gotowy albo olej z oczepu, albo maści i takie kremy, które nawet małym dzieciom się poleca. Jeżeli są jakieś otarcia, podrażnienia, pęknięcia, swędzenia, choroby skóry lub kiedy bardzo długo nie goją się jakieś rany, to takie maście na 100% Wam się sprawdzą. I nasz 8. bardzo ciekawy sposób zastosowania uczepu to jest nalewka alkoholowa, która się sprawdza na 3 problemy. Przede wszystkim na układ pokarmowy, tylko nie wtedy, kiedy jest stan zapalny lub jakieś nadżerki i wrzody, wtedy stosujemy odwar. A wtedy, kiedy czujemy taką niestrawność, ciężkość po posiłku, że wszystko stoi w żołądku, albo jeżeli u kogoś występuje refluks, lub też przy zastojach żółci w pęcherzyku żółciowym. Drugi problem, przy którym nalewka się sprawdzi, to jest problem z układem sercowo-naczyniowym, kiedy pojawiają się takie duszności, kiedy pojawia się kołatanie się serca. I trzeci problem to są wyczerpane, zmęczone nadnercza. Wtedy, kiedy jest zbyt dużo stresu, bo bardzo dobrze będzie wyciszać nasz organizm. Jak taką nalewkę przyrządzić? Do niej potrzebne nam nie całe ziele, tylko koszyczki kwiatów oraz owoce. Można albo same kwiaty, albo same owoce, albo zrobić mieszankę. Można używać suchych, ale bardzo dobrze, jeżeli to będą świeże kwiaty. I wtedy bierzemy 1 część kwiatów i owoców, 5 części alkoholu, takiego mocniejszego, około 60%. Łączymy to, zalewamy w słoiku szklanym lub w jakiejś butelce, najlepiej z ciemnego szkła. Trzymamy w ciemnym pomieszczeniu przez 7 dni. Codziennie potrząsamy tą butelką, mieszamy tam w środku tą zawartość. Po 7 dniach przecedzamy i mamy nalewkę, którą można stosować albo kuracją, albo doraźnie, jeżeli taki problem na przykład z refluksem się pojawia. Stosuje się 1-2 małe łyżeczki. Widzicie, kochani, jedna roślina,
a 8 różnego rodzaju zastosowań, a można nawet więcej jeszcze wymyślić w zależności od tego, jakie są problemy, co możemy jeszcze zrobić, jakieś okłady, jakieś przemywanie, wiele rzeczy. Także warto takie roślinki lecznicze poznać, stosować w razie potrzeby. A ja bardzo dziękuję dzisiaj Państwu za uwagę, bardzo dziękuję za subskrypcję i komentowanie. I do zobaczenia w kolejnych nagraniach. Z Wami była Natalia Semerc.